Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony serii, a to, moi drodzy, pierwszy odcinek z gry Sherlock Holmes, Zbrodnia i kara. Gorąco zapraszam was do oglądania tego let's playa, moi drodzy, ponieważ wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo ciekawa gra i w ogóle kryminały mają to do siebie, że tak naprawdę interesują w jakimś stopniu każdego z nas. I ja będę prowadził swoje śledztwo i wy również będziecie mogli prowadzić swoje śledztwo przed ekranami monitorów, niekoniecznie grając w tę grę. Zobaczymy, jaki ze mnie Sherlock. Mam nadzieję, że całkiem wprawny. I do wszystkich dowodów i właściwych sprawców znajdziemy. Okej. I sprawa pod tytułem Los Czarnego Piotra. Moi drodzy, jest to sprawa z książki Artura Conana Doyle'a, więc po prostu kilka spraw właśnie będzie z książek, a kilka Frogwares sami wymyślili. Zobaczymy, który lepszy. Więc tak jak mówię, ta sprawa jest właśnie z książek. Oho, widać, Sherlock wpadł na kolejny genialny pomysł. Z pewnością z nudów, no i braku spraw musiał sobie znaleźć zajęcie, nie? Jak doskonale wiemy, Sherlock lubi takie rzeczy. Fajne makapcie. Tą drogą. Okej. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Okej. No, czyli w sprawie nie będzie nam towarzyszył nasz dzielny przyjaciel Dr. Watson. Sprawdźmy przez teleskop, co tam się dzieje.
Aha, taka piękna pani na nas patrzy. Super, najlepiej spadajmy stąd. I co mam zrobić? Zbadać sprawę morderstwa Petera Carreya, zbadać miejsce zbrodni w Woodman's Lee, wybrać garnitur i dołączyć do inspektora Lestrada. Okej. Coś, co mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba w tej grze, to jest dubbing. Jest wspaniały angielski dubbing. Sherlock ma naprawdę idealnie dopasowany głos. No i gra wygląda nawet, bym powiedział, bardzo ładnie. Więc spoko. Dobra, ja was zostawiam. Lecę do Woodman's Lee rozwiązać sprawę morderstwa. Okej. Loading screeny. Te ekrany ładowania są właśnie w takiej karocy. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. I wtedy gra przycina. Jest wysokie użycie procesora. Więc lepiej nic nie będę mówił, bo po prostu mi będzie głos przycinało. W tym momencie akurat. Okej. Lestrade. To jest pewnie żona, pani Carey, tak? Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. No i na początku, moi drodzy, będziemy zawsze robili portrety postaci, ponieważ w określonych sytuacjach będziemy musieli właściwą opcję dialogową zaznaczyć. No i zawsze trzeba zrobić ten portret, żeby mieć wybór w ogóle tej opcji. Więc co my tu mamy? Naszyjnik z kameą. Ok. Różaniec. Wierząca. Nawet bardzo. Za bardzo. Ok. Czubatka. Ładna sikorka. No i co my tu mamy? Karmik dla ptaków. Budka dla ptaków. Ok. Więc taka pani ogrodniczka. Ok, no to co się działo? Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Czyli nawet nie poszłaś sprawdzić, co się stało. No bo był, no ja tak, no bo pijaku się różne rzeczy robi. Dobra. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Czyli pijak. Na pewno łatwo się nie żyło z takim człowiekiem, który był pijany Do cały you czas. remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock I dared to glance in through the door and... oh dear. Nawet bała się męża, nie chciała wchodzić do kabiny, kurczę. To jest poniekąd motyw zbrodni? Możliwe. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Okej, czyli samotnik no topił smutki w kieliszku. No niezbyt miło. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Bo jestem sprytny. Pielgrzymka Judy Carey albo profil ofiary. Wydaje mi się, że pielgrzymka, tak? Miała ten różaniec. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young.
That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. No, Sherlock jest niesamowity. Thank you, madam. Dobra, no więc cóż, no nie podejrzewam jej o morderstwo, ale możliwą współpracę z mordercą. Ładny ogród, It seems that the garden was well maintained. nawet bardzo ładnie zadbany. Całkiem ma... O, coś tutaj za oczko. Kamienna dróżka, tu widzę ślady. Czyżby ślady mordercy? These footprints appear to be quite large. No. Okej, jeszcze nic w związku z tym. Potrzebujemy dowodu, okej. Ładna okolica. Taka trochę melancholijna. No dobra, wchodzimy do kabiny. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Czyli możliwe, że coś tam zostawił i chciał po to wrócić. No widać zadrapania. These scratches are fresh. No co ty nie powiesz? You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. No dobra, wchodzimy. Ale skoro próbował otworzyć te drzwi, nie udało mu się, bo nie miał narzędzia, to być może wróci z lepszymi narzędziami, więc trzeba też na to zwrócić uwagę. Okej, wchodzimy. Ulala. What a terrible way to die. No, na pewno tak. Pierwszy już widzę, że nie ma tutaj harpuna. Harpoons for hunting whales. Zostać zabity przez harpuna do wielorybów to jest... makabryczne trochę. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Okej. Przedmiot zainteresowania. Czyli morski jednorożec był kapitanem tego statku, Sea Unicorn. Okej. Co mamy w skrzynce? Zwłoki zostawmy na koniec. Co my tu mamy? Na pewno buty. Z pewnością można je... Carey's boots. They look to be a size 8. To są takie buty raczej średnie, wiecie co? Old navigation instruments, nothing interesting. To nie są duże buty, to są takie, bym powiedział, średnie. Ciało zostawimy sobie na koniec. O, mapa tutaj jest, okej. Dundee, okej, i Hammerfest, Hammerfest. It's a whaling map. okej. Pewnie tą trasą wielokrotnie płynął. Oho, widzę na półce już tutaj, że nie ma kurzu. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Skoro nie ma kurzu, to znaczy, że coś tu było. No dokładnie, zarys odciśnięty w kurzu. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. Mam nadzieję, że uda nam się ten przedmiot znaleźć. Może pani Carey będzie coś wiedziała na ten temat. Co my tu mamy? Stół. Dwa kieliszki, szklanki. Someone drank from this glass recently. Czyżby on się z mordercą znał? Rum.
A sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Właśnie raczył się napitkiem, ale miał 2 szklanki. Wydaje mi się, że sam by nie korzystał z 2 szklanek, bo i po co, więc możliwe, że z mordercą się znał. Mamy kapciuch na tytoń. Pewnie jego kapciuch na tytoń. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Tak, Peter Carey. Chyba oczywiste, czyli to jest kapciuch. Okej, mamy tytoń. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Okej, i to jest taka troszeczkę głupia, wiecie, łamigłówka, bo ją jest tak troszeczkę trudno czasami ułożyć. Wierzcie mi. Ale chyba się udają. Nie uda się. Może tak? Tak jakoś tak tutaj? Nie. Może tak. Teraz? No połącz. Oho, jest. Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Okej, tytoń marynarski, okej. Zbadajmy ciało. No i co my mamy? This Twarz. man is in his 50s, yet he still looks quite strong. No zdecydowanie musi być silny, skoro jest marynarzem. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Czyli tak jak mówiłem, znał mordercę, pewnością pił z nim też znaczy ten rum. Peter Okej, sprawdźmy The pierś. weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. No wydaje mi się, że zwykły człowiek bez przygotowania by... Znaczy, no, w sensie zwykły, niewyszkolony, bez przygotowania nie wbiłby tak rosłego mężczyznę do ściany na wylot. This blood is from the pool underneath the dead Z body. pewnością jakiś dowód na to, The że... wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. To jest dowód na to, że nasz morderca na pewno był silny. Bardzo silny. Prawdopodobnie tak samo silny jak Peter Carey. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. Okej, mamy jakieś inicjały. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Okej, czyli po. Otwórzmy ten notes. No mi to takie cyfry to nic nie dadzą. Na tę chwilę. These abbreviations mean something, but what? Okej. I w sumie tak zbadaliśmy wszystko, co tutaj było możliwe, tak? Co nam się odhaczyło? Odhaczyło się. No i w tym momencie musimy wejść do ekranu dedukcji. No i tak on wygląda. No i musimy połączyć przesłanki w dowody. Okej, notes. No to z pewnością z próbą włamania, tak? Ten notes pewnie ktoś zostawił. Być może morderca. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. No właśnie. Użyj zasadzkę. No to może Lestradowi o tym powiemy. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window.
where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. No, czyli dokładnie tak jak mówiłem. Wróci jeszcze raz. Ale zanim zasadzka, to spytamy się pani Carey z oto pudełka, może coś o tym wie, tak? O, po pierwsze, czy Peter palił? Bo nie każdy musi palić, może to kapciuch mordercy. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Czyli tak naprawdę bardzo oczywiste coś okazuje się, że jest nieprawdą. Bo od razu taki podpis. No okej, a zobaczymy. Czy pracuje tu ogrodnik? No właśnie, bo bardzo piękny ogród to jest. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. No w sumie nic nie robił, tak? Wydaje mi się, że pani też troszeczkę się tym zajmowała. Ale okej, mówi, że nie, więc chyba ogrodnika nie było. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. No to cóż, na pewno będziemy przygotowywać zasadzkę. Wydaje mi się, że tutaj jak się schowamy, This looks like the więc perfect hiding ten, place. no, złodziej, bo to jeszcze nie wiemy, czy to jest morderca, wydaje mi się, że nie powinien nas zauważyć. A okej. Shh. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there! Okej, wybaczcie na te, wiecie, wyłączenia mikrofonu. No, są takie sytuacje, które tego wymagają, no i nie chciałbym też, żebyście słyszeli te głosy z otoczenia. Mr. No okej. Holmes, come and see what we've caught in our net. Kto to jest? Nie wygląda mi na mordercę. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. No i tak jak mówiłem. Niech to się cholerstwo wczyta. No jesteśmy w Scotland Yardzie. No i cóż.
Nie wydaje mi się, żeby to był morderca. Sprawdźmy jego rzeczy. These are the suspect's belongings. Jakiś lak się pojawił. No i nóż. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A Pustka. handkerchief with the initials JHN. Notes. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. Okej, dowody. No tak. Pierścionek. Władca pierścieni, tak. No na pewno jest ze złota. Co my tutaj mamy? Napis. Od Dawsona, mojego przyjaciela i partnera. Okej. From R. Dawson. To my friend And partner. and partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Okej. I to by było na tyle, co on miał. A więc idziemy pana przesłuchać. Ligana. No, cześć chłopcze. Okej, czapka. To na pewno. Łata. Czyli pewnie go nie stać na nowy. A Matt skądś taką bogatą kurtkę on? To dziwne trochę. Krótkie rękawy, więc pewnie za mało na niego. Pewnie po kimś. Odciski, ciężko pracował. No, coś jeszcze przegapiłem? Chuda szyja. No dobra. No widać, że bieda na pierwszy rzut oka. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. No i kręcisz i to ci słabo wychodzi. Po twoich wąsikach już widzę, że kłamiesz. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. No tutaj to akurat ci wierzę, wiesz? The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. No, czy ja wiem? Zobacz, nagra werunek, no ty. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. No właśnie. I co, milczysz? Nie masz żadnej odpowiedzi na to? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Sauron też tak mówił. Okej. Kurtka ojca. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? Bo nie umiesz The kłamać. jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. No widzisz, chłopcze. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Tak, innocent. Każdy tak mówi. Czy ty jesteś niewinny, wiesz, ale nie chcesz nic powiedzieć, będziesz siedział w pierdlu po prostu. Jakie mamy nowe dowody? O, pojawiło się dużo. Dobra. Przybity do muru. Szybkie działanie. I mamy pierwszą zagwozdkę do rozwiązania. Eksperyment. Musimy się dowiedzieć, czy niewyszkolony człowiek potrafiłby przebić ciało dorosłego mężczyzny harpunem. Moim zdaniem nie. I need to stage a reconstruction. I am sure that Watson would be happy to oblige.
Tak, Watson z pewnością. On lubi takie rzeczy. Zaginiane pudełko, próby włamania, notatki Nelligana bym połączył. Dokonano kilku prób włamania, aby zdobyć notatnik, który leżał w kałuży krwi ofiary. To dowodzi winy osoby, która starała się odzyskać go w ten właśnie sposób. Wydaje mi się, że nie. Zdecydowanie nie. Zaraz, jeszcze nie skończyłem. A może coś tam jeszcze się znajdzie? Wskazówki, no właśnie. Nie, właśnie tak myślałem. Nie pali, brak ogrodnika, próby łamania. Już się chyba nic nie połączy, wiecie co? Dokładnie tak, nic się już nie połączy. I to jest wszystko, co na tę chwilę wiemy. No i moi drodzy, dzięki wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Już w kolejnym zobaczymy, czy niewyszkolony człowiek może przebić harpunem ciało. No i zbadamy też kilka rzeczy, takie jak nazwisko Watson. No i moi drodzy, będziemy kontynuować sprawę morderstwa Petera Carey'a. Z każdym odcinkiem będziemy coraz bliżej. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobał. No i cóż, czekajcie na kolejne. Jeśli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz. Będę wam naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. A na tę chwilę trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Sherlocka Holmesa, Zbrodnia i kara. Pa, pa!